Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku nowy dowódca, którego dostaliśmy od razu jakby wszystkie informacje o nim. Będzie to Filip Macedoński II i dzisiaj sobie powiemy o jego umiejętnościach, jak to wygląda i czy to będzie rzeczywiście trzęsienie ziemi w Rise of Kingdoms. Ja powiem wam osobiście, że nie jestem jakoś super oszołomiony tym Filipem, ale zobaczmy może najpierw na te jego umiejętności, później będziemy robić jakieś tam podsumowanie, czy będziemy mówić o tym, jak to może być w przyszłości. Czekajcie, przesunę trochę swoje miasto i myślę, że teraz już będzie wszystko ładnie widać. Okej, popatrzmy na pierwszą jego umiejętność aktywną i tutaj wiecie, jak na początku przeczytałem, że obszarowy, to już tak sobie myślałem, o będzie super, a później miałem takie, a chyba jednak nie. Co my tutaj tak naprawdę mamy? Nie ma tutaj żadnych obrażeń z aktywnej umiejętności. Powiem wam, że to pierwsze już mi się to nie podoba, bo to jest taki typowy support commander, czyli będzie sprawiał, że inne nasze marsze będą mocniejsze, a on niekoniecznie będzie jakiś super mocny. Co tutaj takiego mamy, że przez następne 2 sekundy marsz ten, który mamy i 5 innych marszy, to znaczy w sumie i 4 inne marsze, jeżeli włączymy ten nasz jeden, będą zadawać obrażenia większe o 20%, a będą dostawać obrażenia mniejsze o 10%. I tutaj dla tego marszu będzie ten efekt podwojony, czyli jeżeli będziemy mieli w marszu Filipa, to będziemy dostawać przez 2 sekundy, co podkreślam, to są tylko jednak 2 sekundy, 20% mniej obrażeń i będziemy zadawać 40% więcej. Co ważne, to tutaj przy tych atakach będzie kwestia tego, że jeżeli idziemy na przykład 5 marszami, my walczymy, to jakby priorytet będzie na tych naszych marszach. Czyli to nie jest tak, że ja, wiecie, używam tego marszu, mam swoje marsze w polu, a ktoś inny dostanie te bonusy, tylko jeśli będzie na tyle w pobliżu waszych marszy, no to one to dostaną. Jeżeli gracie 5 marszami, innymi słowy, to się opłaca. Jeżeli gracie 2 albo 3, no to opłaca się to mniej, to wasi sojusznicy wtedy będą wam dziękować za to, że używacie tego dowódcy, no ale właśnie pytanie, komu się to będzie opłacało. Czy te dodatki to jest jakiś taki ała, super niesamowita rzecz? Myślę, że to się oczywiście z jednej strony okaże, jak już go będziemy używać. Dla mnie to jakoś niespecjalnie przemawia. Wydaje mi się, że to dodatki nie są jakieś takie mega super. Wystarczy sobie zobaczyć na niektóre umiejętności, to jest chyba 3 albo 4 umiejętność Atyli i on też dostaje tam plus na 2 sekundy wszystkich obrażeń i tam jest szansa na 50% albo nawet na 100% większe te obrażenia, więc no jest to jednak zasadnicza różnica, tylko wiadomo, Attila nie zadaje obrażeń od umiejętności, a tutaj jeżeli wszystko się idealnie złoży, no to może być taka sytuacja, że wiecie, że będziemy mieli te obrażenia więcej o 20% i akurat wtedy będziemy używać aktywnej umiejętności, no wtedy aktywna umiejętność, która uderza 20% mocniej, jest oczywiście dobra. Chyba takim też idealnym rozwiązaniem byłoby to, że używamy tego dowódcy jako pierwszego, bo wtedy zobaczcie, on ma 40% większe obrażenia, więc ten następny, jeżeli zadaje jakieś obrażenia, czy tam wiecie, odrąbnięcia, czy będzie zadawał tą aktywną umiejętność, taką typową skill damage, no to ona będzie też wzmocniona o te 40% i wtedy rzeczywiście może to wyjść całkiem ciekawie. Natomiast to już później będzie kwestia tego parowania, jak to będzie wyglądało. Ogólnie myślę, że te umiejętności jego są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Spójrzmy sobie na kolejną umiejętność i tutaj w zależności od jednostki będziemy dostawać różne dodatki. Najgorzej ma kawaleria, która dostanie 35% ataku, trochę lepiej piechota, 35% obrony, no i zdecydowanie najlepiej łucznicy, 35% życia. A oprócz tego wszyscy dostaną 20% prędkości marszu. No i ta umiejętność sprawia, że zaczyna się tak myśleć, może tutaj go sparować w takim razie z łucznikami, no bo te 35% życia, można powiedzieć, nomen omen piechotą nie chodzi. Ale no nic, ja myślę, że to może niekoniecznie zobaczymy. Tutaj oczywiście jest kwestia tego, że tych dowódców z leadershipu będziemy używać z miksem, ale myślę, że jest to coś takiego, co na przykład mi pokazuje naprawdę dla łuczników 35% życia i 20% prędkości marszu jest naprawdę całkiem spoko, gdyby oni byli używani w tym marszu.
Kolejna umiejętność można by powiedzieć, że kłóci się z tym, co przed chwilą powiedziałem, ale w sumie nie do końca, bo zobaczcie, jeżeli sobie tutaj, popatrzymy, to jeżeli będziemy mieli co najmniej 2 typy jednostek, to będziemy mieli dodatkowo jeszcze 15% prędkości marszu, no i będziemy przyjmować obrażenia mniejsze o 15%. Natomiast jeśli będziemy mieli jeden typ jednostki, to będziemy zadawać, 30% większe obrażenia. No i to jest ogólnie bardzo ciekawe, bo szczerze, ja bym chyba wolał te 30% po prostu all damage, no bo tutaj mamy napisane more damage. Chyba, że coś jest źle napisane. Może tu, jeżeli to by były normalne obrażenia, to by było coś innego, no ale jest napisane more damage, tak jakby to było wszystko, czyli wiecie, aktywna umiejętność, znowu wszystko jest wzmocnione o 30% i szczerze, to może być całkiem niezłe, więc ja bym w sumie był w stanie spokojnie poświęcić te 15% prędkości marszu i tych obrażeń, które dostajemy. Ewentualnie, jeżeli mamy na przykład dowódcę łuczników, który, nie wiem, nie ma za dużo tych umiejętności typu, że musi mieć tylko i wyłącznie łuczników, to możemy wsadzić tam jakieś 15 jednostek piechoty i będziemy korzystać z tej pierwszej części, ale ta druga część wcale nie wydaje się gorsza, jeśli nawet nie jest lepsza po prostu, tak? Więc myślę, że tutaj też to wygląda całkiem spoko. Czwarta umiejętność w końcu, można powiedzieć, będzie zadawała trochę większe obrażenia. Nie są to też jakieś niesamowite super obrażenia, bo widzimy, że tutaj będą one miały ten czynnik 800, więc nie jest to zbyt dużo, ale za to są to obrażenia obszarowe, którymi będziemy mogli trafić, tutaj zdaje się 3 cele, tak jest. No i oprócz tego, że trafimy te cele, to jeszcze będziemy obniżać im furię o 100. Także w sumie spoko. To jest ogólnie rzecz biorąc fajna umiejętność dla dowódcy, szczególnie jako czwarta, bo te czwarte umiejętności bywają trochę słabsze. No i ekspertyza, która jest, podobna do umiejętności, Joanne Prime, tylko że tutaj ta szansa jest trochę mniejsza. Na czym to polega? Będziemy mieli 40% szansę, że kiedy użyjemy swojej aktywnej umiejętności, to za chwilę użyjemy jej jeszcze raz. No i wtedy byłoby oczywiście fantastycznie, bo te wszystkie efekty, które są całkiem spoko z tej pierwszej umiejętności, mamy szansę, że one będą trwały nie przez 2 sekundy, tylko przez 4 sekundy. Ba, nawet jeżeli nie uda się przez tych 40%, kiedy my będziemy używać tej aktywnej umiejętności jako pierwszy dowódca, to jak drugi dowódca użyje swojej aktywnej umiejętności, to jeszcze będzie mieli 20%, że u niego się to uda. Więc no te szanse są dosyć duże. Oczywiście nie będzie to za każdym razem, czasem będziemy mieli tego szczęścia więcej, czasem będziemy mieli tego szczęścia trochę mniej, ale ogólnie jest dosyć duża szansa na to, że będziemy tej aktywnej umiejętności używać 2 razy. Trochę tego wszystkiego dużo, powiem wam i te, umiejętności są, tak jak powiedziałem, bardzo ciekawe. Mi się ten dowódca ogólnie bardzo podoba, bo fajne są po prostu te jego umiejętności, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Jakbym to miał zebrać wszystko do kupy, to jest to, no, dowódca, który nie zadaje za dużo obrażeń sam w sobie, nie ma tych, wiecie, skill damage i tak dalej, które teraz są dosyć duże, ale daje bardzo fajne dodatki do swojego marszu i też do wszystkich innych pozostałych naszych marszy. Oprócz tego ma bardzo fajne statystyki, szczególnie jeżeli używalibyśmy go właśnie z łucznikami. Daje dodatkowe obrażenia albo bardzo dużą prędkość marszu, bo wtedy ma 20% plus 15 to już jest 35, a jeżeli byśmy go sparowali na przykład z Hondą, który ma kilka jednostek, też wtedy ma jeszcze dodatkową prędkość marszu, no to wiecie, to wtedy robi się bardzo ciekawie. Może to być jakaś taka, wiecie, ognista strzała. Oprócz tego może użyć 2 razy swojej aktywnej umiejętności i jeszcze ma umiejętność, która zadaje trochę więcej obrażeń, no i odbiera furię naszym przeciwnikom, czyli ma też taką funkcję, powiedziałbym, counter, a nie tylko support dla tych wszystkich naszych marsz. To wszystko, co Filip ma, sprawia trochę, że odpowiedź na pytanie, z kim najlepiej byłoby tego dowódcę sparować i czy to w ogóle będzie meta, jest bardzo trudna. Bo tutaj możemy podejść na kilka sposobów. Możemy podejść, że to będzie dowódca, którego będziemy używać z innymi dowódcami z przywództwa. Tylko tutaj, jak używamy ich z przywództwem, to pojawia się pierwszy problem, który nazywa się ekwipunek. Ja na przykład, jak widzicie, nie mam w ogóle ekwipunku na przywództwo i podejrzewam, że nie wiem ile, 98, 97, może nawet 99% graczy tego ekwipunku nie robi. W sensie, że robimy jakieś jego części, ale nie na zasadzie, że robimy cały taki ekwipunek, żeby tych dowódców używać,
Tym bardziej, że ostatnimi czasy ci dowódcy albo nie wychodzili w ogóle, albo byli powiedzmy tacy sobie, czy tam Herakliusz, którego można było używać w garnizonie. No tych, co ostatnio dostaliśmy, Trajan i Honda, to już są trochę starsi dowódcy, oni już po prostu nie są tacy dobrzy. No i pytanie brzmi, czy z Filipem II będzie powrót jakiś do nich? Czy na przykład właśnie będzie to powrót do Herakliusza i nagle, przepraszam, do Trajana i to będzie taki, wiecie, podwójny super support, że będziemy puszczać wszystko częściej, lepiej i w ogóle. I czy oni będą wystarczająco odporni razem? To jest duże pytanie. No i podobnie z Hondą. Honda dawałby tutaj trochę większe obrażenia, to czego Filip II nie ma, ale właśnie Honda używany często w marszu ma ten problem, że kurczę, no łatwo niknie. Poza tym, to co mówiłem, Filip II byłby dobry jako pierwszy dowódca, tak żeby ten drugi skorzystał z tego dodatku, a Honda jak jest używany jako drugi, no to zadaje mniejsze obrażenia. Tutaj w ogóle myślę, że te wymagania furii, jeżeli w Honda jest pierwszy używany, to jest najgorsze, co w ogóle jest przy Hondzie. I ja szczerze Hondy na przykład jako pierwszego i Filipa II jako drugiego dowódcę z nim raczej bym nie używał. Myślę, że to się nie sprawdzi. Myślę, że Honda po prostu zginie dużo szybciej, ale już na odwrót, na zasadzie, że Filip II najpierw, a później Honda, może już prędzej. Chociaż znowu jest pytanie, czy jeżeli będziemy używać tego Filipa II i ludzie będą wiedzieli, co on takiego robi, czy to nie będzie mecz, który zaatakujemy jako pierwszy. No i właśnie. Czy w ogóle my atakujemy jako pierwsi, bo nie oszukujmy się, kiedy widzimy tylko i wyłącznie małe kropki albo informacje, jakiego typu to jest jednostka, no to przecież nie jesteśmy w stanie powiedzieć i zaatakować. Ja, jak wam mówiłem, zawsze atakuję po prostu w takich dużych bolach pierwszego z brzegu i tyle. Więc nie do końca to zawsze będzie prawda, ale wiecie, różne są walki, są czasem mniej albo bardziej jakby intensywne i jest czasem mniej albo więcej marszy. Więc tutaj jest duże pytanie, moim zdaniem. Czy te połączenia jakiekolwiek z Trajanem, z Hondą, może nawet, nie wiem, z Ethelfledą albo z Mehmetem, ktoś pomyśli, będą miały szansę bytu? Zobaczymy. Ja obawiam się tego, że ci dowódcy, niestety i Mehmet, i Honda, i Trajan są na ten moment za słabi już, żeby używać ich i żeby oni rzeczywiście oddawali tyle w polu, ale czy to się zmieni, zobaczymy. Nie widzę też jakiegoś takiego super zmiany, jeśli chodzi właśnie o przywództwo. Myślę, że w przywództwie w ogóle by się przydała bardzo zmiana tych talentów, bo te talenty z przywództwa też są takie sobie, no i ekwipunek i tak dalej, więc myślę, że w ten sposób raczej niewiele osób będzie go używać. Ale nawet jeśli nie będzie Filip II używany w ten sposób, to jeszcze wcale nie znaczy, że w ogóle nie będzie używany. No bo możemy zawsze użyć go jako pierwszego dowódcy, a później wstawić do niego jakiegokolwiek innego. No i tutaj, jako że naprawdę podoba mi się te 35% życia, przepraszam, nie kawaleria, tylko łucznicy. I jest tutaj całkiem spoko, całe to wszystko, co on robi. Myślę, że w ogóle jakby z łucznikami nie przeszkadza. No i jest pytanie, czy właśnie z jakimś łucznikiem nie mógłby sobie dobrze radzić. Na pewno fajnie by było, gdyby to był jakiś taki łucznik, który szybko będzie sprawiał, że będziemy szybko rzucać te aktywne umiejętności. No i tu się kłania oczywiście YSG. Ale może, jako że ten dowódca nie daje żadnych plusów do aktywnej umiejętności, taką jak na przykład daje właśnie Isangie, to może akurat Shadżara w połączeniu takim, że właśnie Shadżara i Filip II, to może też mieć sens, jako że Filip II daje plus właśnie do wszystkich obrażeń, a te true damage, które tutaj zadaje Shadżara jako druga dowódczyni, no to wtedy może też mogą one być podwojone, więc może to będzie jakaś taka opcja, w sensie wiecie, Filip II jako pierwszy dowódca, a za nią Shadżara. Wtedy Shadżara będzie używała tego swojego leczenia. Może dzięki temu ten marsz będzie bardziej jeszcze, wiecie, odporny. No a już policzcie sobie, ile razem mieliby życia, bo Shadżar daje 35% i Filip II też daje 35%, więc oni razem mieliby 70% życia używani z łucznikami, gdzie do tego dostalibyśmy 30% wszystkich obrażeń, gdzie true damage znowu się liczy do wszystkich obrażeń, więc dostajemy ten plus też na wszystkie obrażenia. Może to będzie jakieś, powiedzmy, zbawienie dla Shadżary. Może to będzie sposób, w którym ona naprawdę będzie dobra, tylko znowu wtedy mamy obrażenia na jeden cel tak naprawdę. Ten Filip II to nie będzie marsz, który będzie robił jakieś hura, super nie wiadomo jakie raporty.
To może być taki marsz, który będzie bardzo odporny, który długo wytrzyma w polu, no i tak jak powiedziałem, on będzie sprawiał, że te wszystkie pozostałe nasze marsze będą robiły lepsze wyniki. Bo jakiegoś takiego połączenia, które by było na zasadzie, że wiecie, że ten marsz będzie robił fantastyczne raporty, to ja szczerze powiedziawszy nie widzę. No i wiecie, no w Rise of Kingdoms często tak jest, że jeżeli marsz nie wygląda dobrze w tych pojedynkach 1 na 1, jeżeli ten marsz nie robi jakichś super raportów, no to ludzie go ogólnie jakoś mogą często też nie docenić. Jeśli chodzi o kawalerię i piechotę, to tutaj ja bym się skłaniał na dowódców takich, którzy nie zadają obrażeń od umiejętności i mogą jeszcze znowu na tym zyskać. Czyli czy to będzie powrót Attili? Nie wiadomo, ale myślę, że to by było bardzo ciekawe, tak? Gdybyśmy tego Filipa właśnie gdzieś tam połączyli z Attylą. No, z Takedą to już chyba raczej nie, ale to jest taki pierwszy mój strzał, jeśli myślę o kawalerii. Chociaż szczerze powiedziawszy, no z kawalerią mamy te statystyki do ataku i to tak, jakoś nie wiem. Nie wydaje mi się, że to by było jakieś super, ale zawsze można w ten sposób pomyśleć. Jeśli chodzi o piechotę, to tutaj się już robi ciekawiej, no bo wiadomo, piechota ma te obrażenia od rąbnięcia. No ale tutaj też mamy takich dowódców, powiedzmy historycznych, których już tak za dużo nie używamy, jak na przykład Pakal. I czy to nie będzie jakiś powrót Pakala znowu na zasadzie takiej, że my nie chcemy, żeby ten marsz robił jakieś niesamowite obrażenia sam w sobie, tylko będziemy chcieli, żeby on jak najdłużej w tym polu naszym został przy życiu, tak żeby te wszystkie nasze pozostałe marsze rzeczywiście cały czas dostawały te plusy, które tutaj z niego idą. No i tak na koniec, co chciałbym powiedzieć, to myślę, że przede wszystkim taka pierwsza podstawowa rzecz to jest to, ilu marszy używasz walcząc w polu. No bo jeżeli używasz jednego marszu, przepraszam, albo jeżeli używasz dwóch marszy, to raczej to nie będzie sensu. Ja bym powiedział, że pierwsza taka rzecz, zanim pomyślicie, czy warto go robić, to jest to, czy macie dobre 4 marsze, które możecie używać i czy on się wam przyda do tego piątego marszu, żeby je wzmocnić. Bo wydaje mi się, że to może być naprawdę bardzo fajny dowódca z tym, co tutaj ma i te dodatki rzeczywiście mogą się bardzo fajnie sprawdzić. Możliwe, że to będzie meta w jakimś tam sensie dla dowódców, ale na zasadzie takiej, że go używamy z 4 innymi marszami. Czyli, że mamy te 5 marszy i tymi 5 marszami rzeczywiście chodzimy i ich używamy. Także ogólnie bardzo ciekawe. Ja, jak wiecie, jestem przygotowany na dowódców. Jeśli się okaże, że to jest jakaś mega meta, to proszę bardzo, moje złote rzeźby tutaj czekają. Myślę, że to może być bardzo ciekawa propozycja. Chętnie bym zobaczył właśnie, jak sobie będzie dawał radę w połączeniu z Shadżaną. Jak będzie odporny, no bo te statystyki życia naprawdę wydają mi się być fantastyczne. Do tego też bardzo dobra będzie tutaj prędkość marszu. Więc naprawdę może to być coś ciekawego. Jestem bardzo ciekawy, na pewno będę tutaj obserwował. No i cóż, chyba tak, żeby się nie mógł doczekać, ale na pewno będę niecierpliwie czekał na to, aż się pojawi. Myślę, że tego dowódcę będzie niezmiernie ciężko przetestować, ale mimo to mam nadzieję, że ktoś przetestuje, że będą jakieś pierwsze wrażenia i wtedy na pewno też będzie kolejny odcinek. A takie pierwsze wrażenia moje to już tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.